Pozdrawiam serdecznie, Waldek, kanał Photomix. W dzisiejszym szkoleniu chciałbym Wam przedstawić symulację przystawki projekcyjnej na zdjęciach studyjnych. Zobaczycie, jak zdjęcie, które zrobicie na zwykłej ścianie, można zemulować tak, żeby wyglądało jak zrobione w profesjonalnym studiu z profesjonalnym sprzętem. Będzie to bardzo krótkie szkolenie. Nawet na poziomie podstawowym każdy będzie mógł to zrobić u siebie na swoim Photoshopie, może nawet nie na Photoshopie, a na każdym programie, który posiada warstwy, bo tylko to jest wymagane, jeśli chodzi o stworzenie tego efektu. Dlatego zachęcam do obejrzenia całego kursu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Nie zapomnijcie, ci co jeszcze nie subskrybują, zasubskrybować mojego kanału, wciśnięcie dzwoneczka. Powiadomi Was o wszystkich moich filmach. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy emulowali studio fotograficzne. Także zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Mamy zwykłą fotkę przy ścianie i właśnie z niej będziemy teraz tworzyć profesjonalne, studyjne zdjęcie z profesjonalnym, studyjnym oświetleniem. W bardzo prosty sposób to wykonamy, przechodząc do warstw wypełnienia i wybierając kolor kryjący. Tutaj wybieramy kolor czarny, czyli lewy dolny róg, na sam koniec ten, jak widzicie, to kółeczko przesuwamy i mamy same zera, czyli czarniutki kolor. Jeżeli to mamy zrobione, to włączamy maskę warstwy, przechodzimy do narzędzi, wybieramy pędzel, kolor czarny, ponieważ będziemy odznaczać tutaj to wszystko, właściwie zaznaczać to, co ma być widoczne. O, dokładnie. W wartościach pędzla wybieramy twardy, czyli tutaj, jak widzicie, przesuwamy na 100%, nie na 0, tak jak widać ikonka tutaj wskazuje, że w tej chwili krawędzie są dosyć miękkie. Teraz mamy ostrość największą, czyli właśnie ta krawędź będzie mocno widoczna. Wybieramy taki dosyć duży pędzel, jak widzicie, i klikamy w dowolnym miejscu, bo teraz i tak nie trafimy. Odkryło nam pewną część zdjęcia, oczywiście część tą, którą kliknęliśmy i wielkość taką, jaką miał nasz pędzel. Tutaj ja wyłączę już ten pędzel, żeby taki wielki nie był. I teraz, żeby zmienić położenie, to oczywiście klikamy Ctrl+T na Windowsach, Command+T na Macu. Skrót transformacji. Jak widzicie, możemy najechać, możemy zrobić takie małe okienko. Możemy z Shiftem, żeby utrzymać proporcje, zwiększyć to koło i ewentualnie przesunąć jeszcze, aby było to troszeczkę lepiej uwidocznione. O, proszę bardzo, coś takiego na przykład zostawimy, zatwierdzamy Enterem lub tutaj tym fifkiem na górze i mamy już ten nasz okrąg zrobiony. Teraz możemy sobie przejść do krycia, zmniejszyć delikatnie do około 88, może być 88. Teraz klikając dwukrotnie na naszą maskę warstwy, otwiera nam się okno z jej wartościami, które możemy zmienić. I w tych wartościach jest wtapianie. I tu się będziemy właśnie bawić, przestawiając wtapianie na około 55 pikseli. I jak widzicie, ładnie nam tą końcówkę
rozmyło. Jest to całkiem inne rozmycie niż jakbyśmy wybrali ten właśnie pędzel tutaj z miękką końcówką, dlatego o tym należy pamiętać. Teraz zamykam i drugim etapem dopracowania tego okręgu jest zrobienie kopii tej naszej warstwy koloru wypełniającego, czyli Ctrl+J dla Windowsa, Command+J dla Maca. I jak tutaj jesteśmy, to właściwie interesuje nas tylko właśnie wtapianie, czyli przechodzimy do maski warstwy, klikamy dwukrotnie, jest wtapianie i tutaj zmienimy 55 pikseli na 10. I jak widzicie, mamy już nasz efekcik gotowy. Bez żadnych problemów dostaliśmy, proszę bardzo, ładne zdjęcie studyjne. Co w wypadku, jeżeli nasza modelka nie jest na środku, a chcielibyśmy to na środku mieć? Wybieramy narzędzie kadrowania. Jak widzicie, 6:9 proporcje. Tu właściwie jakie kto by chciał i z tego co widać, to zdjęcie można spokojnie jeszcze rozszerzyć do tej wielkości tutaj dolnej, górnej i będziemy mieli wszystko na środeczku, czyli przeciągam, o, ciach i jest taki pasek, nasza modelka jest na środku. Jeżeli tutaj w pasku będziemy mieli na wypełnienie generatywne, wtedy zatwierdzając tą fajeczką lub enterem, sztuczna inteligencja, jak widzicie, wypełniła nam ten element, jest na środku. Teraz możemy to przyciąć, jeżeli chcemy, do kwadratu, będziemy mieli na środeczku ładnie wszystko i oczywiście przechodząc do warstw wypełnienia wybieramy kolor kryjący, kolor czarny, OK, warstwa wypełnienia, kolor czarny, pędzel, klik, jeszcze wezmę narzędzie, Move Tool, Ctrl, Command T, z Shiftem wciśniętym trzymam proporcje i ustawiam odpowiednio ten nasz obraz z tym kołem. Ładnie się zrobiło. Krycie, to już jak tam było 88, to i tutaj to samo zrobię. 2 razy na warstwie wypełnienia 55, ładnie rozmyło. Robię Ctrl, Command J, kopiuję. Jeszcze raz, jeżeli mamy okno otwarte, to wystarczy tylko kliknąć na warstwę wypełnienia i mamy już, weszliśmy w opcję wtapiania tutaj 10. Jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, to na przykład możemy tutaj dać 20. Zobaczcie, też jest zmiana dosyć widoczna. Tak samo na dolnym wcześniej było 55 i na przykład będziemy chcieli zmienić do 80. Także możemy się pobawić tutaj tym samym efektem wizualnym tego okręgu i jak widzicie, tutaj mamy taki troszeczkę bardziej ostry. Tu jak się pobawiliśmy, jest tak rozmyty. Można powiedzieć, jakby tak gaussem tutaj te końcóweczki przelecieć, to tak samo to w tej chwili się prezentuje. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem Wam, właściwie pomogę, bo dopiero będziecie to pewnie ćwiczyć na swoich zdjęciach i ten efekt wykorzystywać. Polecam w różnych kombinacjach to robić, także jak widzieliście, tutaj było kółko, można to też zmienić w półkole, tak jak pokazuje to Godox, jak można zrobić na jego projektorach i bez takiego projektora zrobić bardzo fajne zdjęcie, jeżeli chodzi o samą fotografię portretową. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek w kolejny poniedziałek. Cześć!